Tak jak obiecałem w poprzednim filmiku, dzisiaj poczytamy troszkę tego dziennika. Nie będę wam oczywiście wszystkiego czytał, nie chcę was mega zanudzić. Jeśli będzie coś ciekawego, to po prostu przeczytam to na głos albo coś w tym stylu. Zobaczymy, ile czasu mi to zajmie w ogóle. Już na początek mogę wam powiedzieć, pisać zacząłem ten dziennik 26 czerwca 2019 roku po obejrzeniu filmu Matta Diavelli. Link zostawię w opisie. On również zrobił 30-dniowy eksperyment, w którym pisał dziennik. Starał się spędzić 10 minut na jedno posiedzenie, jakby 10 minut codziennie pisać dziennik. W pierwszym dniu mówię o tym właśnie, jak on zainspirował mnie do tego, żeby samemu zacząć. No mówił, że proces jest bardzo nużący i że nie poleca, no ale mimo wszystko postanowiłem spróbować. Piszę teraz tutaj sobie kolejny powód, dla którego zacząłem ten dziennik, pamiętnik. Tym razem odnoszę się do technologii i jaki ona miała wpływ na nasze życie. Przepraszam, gramatyka i składnia nie jest moją mocną stroną, dlatego niektóre ze zdań będą dosyć dziwne. Postaram się troszkę je inaczej powiedzieć, żeby były w ogóle zrozumiałe. Cytat. Ostatni z powodów, przynajmniej tych głównych, jest taki, że chcę po sobie coś zostawić. W czasach, gdzie życie online może jest nawet na pierwszym miejscu, bo nie odstępujemy od siebie komórek, komputerów, nasza praca i życie coraz bardziej są od nich zależne. Dobrze jest się od tego oderwać i spojrzeć na życie z boku. Nie oceniam, czy to dobre, czy to złe, ale sentyment do klasyki skłania mnie ku temu, żeby nie ufać wiernie technologii, nie powierzać jej wszystkiego, co mamy, nie uzależniać się od niej w 100%. W moim przypadku może nawet jest już na to za późno, ale wierzę, że chociaż ten dziennik będzie moją odskocznią. Jestem idiotą. Okej, nieważne. Idziemy dalej. To ciągle jest pierwszy dzień, więc nie wiem jeszcze, w jakiej formie będę prowadził ten dziennik. Do teraz nie wiem. 28 czerwca 2019 rok. Doha, Katar. No nieźle. Od razu drugiego dnia zapomniałem o swoim postanowieniu pisania tego dziennika. Nie jestem w sumie zaskoczony, zawsze tak jest, że jak sobie coś postanowię, to początek mam dobry, ale zapał znika szybko. Albo jak teraz zwyczajnie zapominam. Ale mniejsza o to, ustawię przypomnienie, jak nie zapomnę i wdrożę w ten sposób nawyk. W Polsce jest teraz pięknie, a tutaj żar z nieba i duchota. No tak, no lato w Katarze nie należy do najłatwiejszych. To ciekawe. Zastanawiam się, czy nie przesycam swojej głowy danymi, ciągłymi informacjami. Ciągle potrzebuję pobudzać swój mózg. Zero chwili chillu. Chyba jestem uzależniony od napływania informacji i tracę, albo wcale już nie mam zmysłu, która jest wartościowa, która nie. Która dobra, a która zła. Może pisanie tego dziennika pomoże mi trochę w rozmyśleniach na ten temat i podjęciu jakiejś decyzji, żeby to zmienić lub nie. Koniec cytatu. Fuck, jak ja mam to zrobić, kurwa, przez tyle stron. Nie skończę do jutra. 30 czerwca 2019 rok. 23:44. Dzień 5. Doha, Katar. 2 słowa wpisałem tego dnia. Noel Miller. 1 lipca 2019, dzień 6. 23:27. W ten dzień skończyłem słuchać Potop. Zrobiłem zupę i chleb. Tego dnia, był 1 lipca, więc zrobiłem podsumowanie miesiąca, finansowe podsumowanie miesiąca, bilans wydatków i zarobków. To może ominę. Myślę, że to będzie się powtarzać dość często. Słuchajcie. 2 lipca 2019, 23:59, dzień 7. Cytat. Zdążyłem, a teraz dobranoc. Czyli jak widzicie, początki niełatwe, dzień jakiś ominąłem. Teraz wcześniej napisałem 2 słowa, teraz napisałem zdanie, że po prostu zdążyłem w ogóle go napisać i idę spać, więc mało to cokolwiek dające, ale w sumie brak czegoś też jest jakąś informacją. 3 lipca widzę, że miałem troszkę mroczniejsze przemyślenia. Zacząłem słuchać w tym dniu pana Wołodyjowskiego, czyli ostatnią część trylogii Sienkiewicza. Cytat. Jednak jest coś nie tak. Moje sny znowu wracają nie tam, gdzie trzeba. Po nich pojawiają się myśli, tworzenie scenariuszy. Niepotrzebnie. Po co?
Tam to już jest rozdziałem zamkniętym. Nie da się wrócić, nawet nie wrócić, ale nic z tym zrobić. Urojone wizje do niczego nie doprowadzą, tylko mnie zaczną pogrążać. Najgorsze jest to, że w sumie je lubię. Imaginowanie sobie tych niemożliwych scenariuszy jest w jakiś sposób ekscytujące. Co by było, gdyby rzeczywiście coś z nich się spełniło. Okej. Widać, że miałem ciężki dzień i chyba też ciężką noc. 5 lipca 2019, 23:53, Doha, Katar, dzień 10. Ekrany, wszędzie ekrany. Jestem uzależniony. Miałem dosyć ciężkie chwile tam. Początki były trochę mroczne, widzę. Jestem konsumentem treści. Cały czas coś mnie pochłania. Dzień 14, cytat. Te dni mijają tak szybko. Nie obejrzy się, już kolejny zleciał. Niby jeden dzień to nic, ale to trwa bez końca i zmierza tylko w jednym kierunku. Staram się wartościowo wypełniać dni, żebym żadnego nie żałował. Nie zawsze mi to wychodzi. Często dzień przelatuje między palcami, robiąc rzeczy w ogóle nieistotne, wręcz szkodliwe, głównie dla mnie. Jestem też świadom, że 100% produktywności nie odbije się najlepiej na mojej psychice. Próbowałem, ale to wiązało się z byciem niemal robotem albo obłąkaną osobą. Lepiej dać sobie czas na luz. Te dni lecą tak szybko, że po prostu zaraz się dowiem. Okej, ciekawe. Pisząc ten dziennik, coraz dobitniej zdaję sobie sprawę z bólu, przytłoczenia, bardziej może, jaki powoduje przemijanie, a może bardziej nieunikniony bieg czasu. Nigdy nie zwalnia, nigdy nie przyspiesza, nie zatrzymuje się. Mamy tu na Ziemi swoje 5 minut. Niby mało w porównaniu do wszechświata, ale w naszej ziemskiej perspektywie, teraz jako 25-latek, całkiem sporo. Nie czuję jeszcze, ale powoli zaczynam przeczuwać, że moment weny nadchodzi. Tylko jak go utrzymać? Jak się znów nie zniechęcić? Jak wytrwać w postanowieniu, kiedy jest tyle rzeczy łatwiejszych i przyjemniejszych? Kiedy można odpocząć bez konsekwencji, a nie zapierdalać? A może właśnie nie jest to bez konsekwencji? To jest dobre, uważam. Ciekawe miałem przemyślenie, że jeśli czegoś w życiu nie robimy, to tak czy siak ponosimy tego konsekwencje. Ponosimy konsekwencje nierobienia. A po prostu te konsekwencje są w postaci tego, że nie osiągamy jakiegoś tam celu czy sukcesu. Denerwuję się na siebie, że jako młody człowiek wciąż nie wykorzystałem lepiej danego mi czasu. A może jako starszy człowiek będę rozmyślać nad tym, że mogłem więcej czasu spędzać luźno, bo teraz tak czy siak bym ciągle zapierdalał. Nie wiem nic. Dzień 19, 14 lipca 2019 rok. Teraz mam plan zrobić plan. Chcę dowiedzieć się więcej o robieniu porządnych filmów. Mam też pomysł, w którym kierunku mógłby naturalnie dla mnie pójść ten kanał. Mam zamiar uczyć się pisania scenariuszy i opowiadania historii. 15 lipca zacząłem oglądać masterclass. 16 lipca 2019 roku mówiłem o tym, że przestałem grać na komputerze i jaki to miało na mnie wpływ. No, dosyć mocne słowa, może sobie odpuszczę. Często tak mam, że jak nie robię czegoś, to nie ma problemu, ale jak zacznę, mówię o rzeczach nie najlepszych dla mnie, to wciągam się bez opamiętania, bez hamulców. Uczę się robienia filmów, będę się trzymał z dala od gry jak najdłużej, a przede wszystkim od grania samemu. Z bratem czy z przyjacielem to jeszcze, bo to chociaż jakakolwiek forma spędzania wspólnego czasu. 19 lipca 2019 rok, dzień 24. Zacząłem czytać 21 lekcji na XXI wiek. Cytat. Dzisiaj zalążki planu, który zaczął pojawiać mi się w głowie, nabrały konkretniejszych kształtów. Jestem coraz bardziej przekonany do tego, co chcę i jak chcę robić na YouTube. Przede wszystkim muszę umieć opowiadać historię. Potem nagrywanie, trudne ujęcia i oczywiście montować. Inspiracji nadaje mi teraz Nathaniel Drew. Jego kanał i kanał Matta Diavelli to zdecydowanie to, co pasuje do mojego stylu życia i temperamentu. Coś, w czym bez udawania bym się odnalazł. Przyszedł czas na kącik poleceń Kornela. A tym razem nie będzie on w kącie, tylko tu. Nie chcę się iść do tego kąta i przestawiać wszystkiego. Polecam Wam kanał
który zainspirował mnie do pisania właśnie tego dziennika, czyli Matt D'Avella. Link jest oczywiście w opisie. To właśnie on zainspirował mnie do tych 30-dniowych eksperymentów. Głównie skupia się on na produktywności, organizacji czasu, planowaniu. No takie, no nie wiem, no dla mnie to ciekawe. Ma fajne produkcje, fajnie pisze swoje filmy. Potrafi dobrze działać z sprzętem. W każdym razie, no, gość jest ogarnięty, polecam. Część eksperymentów być może się pokryje z tymi, które ja będę robił. Część na pewno nie, część jest takich moich wymyślonych autorskich, no ale to w przyszłości się dowiecie. To było na tyle, wracamy do wideo. Uda mi się, czuję to, do jutra. Okej. Chyba rzeczywiście. O Boże, kurwa! Nagrywam 45 minut już, a jestem na 25 dniu. Tutaj znowu coś o filmach. Chciałbym tam być, pograć trochę w 40K. Okej, dla kumatych. Okej. Mam poczucie, że potrzebuję kogoś, może grupy ludzi, której mógłbym się zwierzać. Najlepiej na bieżąco, którzy by mnie wysłuchali, ale też podjęli dyskusję, polemizowali. To przyjmowanie danych jest uzależniające. Wiem, że jestem uzależniony, bo nie mogę przestać. Wydaje mi się, że dzięki temu będę mądrzejszy, bystrzejszy, ale coraz bardziej wydaje mi się, że jestem otępiony. Czy ten dziennik może być dla mnie swego rodzaju terapią? Te myśli są niepokojące. Myśli o odpuszczeniu i swobodzie, uczuciu wolności i nic nie robienia. To dziwne i niesamowite zarazem. Czemu myślę od razu, żeby zrobić z tego serię filmów? Same te myśli pchają mnie do kreatywności, a to właśnie ma być odcinka. Nic nie robienia. Chyba potrzebuję terapeuty, albo chociaż ludzi, z którymi mógłbym porozmawiać. PS. Właśnie przeczytałem początek tego dziennika. Miałem déjà vu. Tkwię w miejscu albo poruszam się niemal niezauważalnie wolno. Okej. Teraz nie mam takiego wrażenia, ale rzeczywiście te myśli, które pojawiły się na końcu tego 30 któregoś dnia i myśli z tych pierwszych dni bardzo są do siebie podobne, mam wrażenie. Nie wiem, czy chcę kontynuować dalej ten dziennik. Ile to było? 31 dni. Nagrywam już 55 minut, więc przede mną jeszcze 200 dni. 200 dni. Jeśli będę robił to w takim tempie jak do tej pory, spędzę na tym za dużo czasu, na pewno więcej niż bym chciał. No nic, na pewno chcę kontynuować czytanie tego dziennika. Nie wiem, czy będę nagrywał to, no bo zajmuje to tak dużo czasu i jest tak dużo materiału i jakby, no nie wiem, czy to robić. Zostawię sobie taką notatkę, gdzie skończyłem czytanie. Jeśli zaciekawiło Was to, co się znajdowało w tym dzienniku, to dajcie znać koniecznie. Być może będę kontynuował. Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak ciekawe, interesujące, tak czy siak. No, musicie dać mi znać, jeśli chcecie. To było na tyle. Taki troszkę inny odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną tutaj na tej kanapie, dołączyliście do mnie. Mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście. Być może zainspirowałem Was do tego, żeby samemu pisać dziennik. No nie wiem, no myślę, że warto spróbować, nie? Może byście dowiedzieli się czegoś o samym sobie. Dziękuję, że wysłuchaliście do tego momentu. Specjalne podziękowania oczywiście dla moich subskrybentów. Naprawdę fajnie, że jesteście ze mną. Cieszę się, że jednak wcisnęliście ten przycisk czerwony i jesteście w tym klubie. Klubie subskrybentów, Kornela, kurwa, nie wiem. No w każdym razie dziękuję. To było na tyle i do zobaczenia.